Hej, z tej strony witam was, Detonator 7 w kolejnym odcinku z New Super Mario Forever 2012. Pora w takim razie na świat 5. Witamy w Chmurkolandii. Oj, tutaj ktoś rozlał ropę. Przynajmniej tak to wygląda. No na szczęście nas nie krzywdzi, ale chyba ogranicza nasze ruchy nieco. No, oczywiście Mario sam podnosi warzywo, jak trzymamy klawisz biegu. Zakładam, że warzywo nie pokona chain chompy. Niestety nie. Rozbija się o nie. Oj. W sumie trzeba uważać przy tych chain chompach, bo tak właściwie sięgają dalej niż się wydaje. Szczególnie, że tak powoli w naszym kierunku się rzucają, a potem nagle dochodzą tak daleko. O, biedna skorupa. Tyle niepotrzebnego cierpienia przed niechybną śmiercią. O, te roślinki idealnie strzelają do góry, co? Pamiętam oczywiście w Mario Forever te wszystkie etapy, gdzie te roślinki strzelały w różne miejsca. No i mamy checkpoint. I młot w twarz, na szczęście nie. Okej, kolejny checkpoint. No może oryginalne Mario Forever było łatwiejsze, ale pamiętam, że w pierwszych wersjach nie było w ogóle checkpointów. To tutaj mamy masę checkpointów. Okej, to tło chyba nie miało tak wyglądać. No i mamy super przydatny power-up. Dobra, wiecie co? Ten power-up jest świetny, ale chciałbym zachować ten i zobaczyć, czy mogę go jakoś spożytkować. Okej. No i co mi to daje? I czy Mario mógłby przestać sam to rzucać, jak tylko trzymam klawisz biegu? Chyba nie. Czyli ten potężny power-up sprawia, że mamy moralne towarzystwo co jakiś czas, tak? A nie, już nie mamy. O, zresztą się skończyło moralne towarzystwo, okej. No właśnie, nie sądziłem, że ten chain chomp może aż tak sięgnąć. Nie wyglądało na to. Tu proszę. A, to jest po prostu mostek do mety, co? Okej. Jak dają, to bierzemy, co? Kolejne jest droga do Chmurko-Grzybolandii. Majo, witam ciebie! Poznań nową zabawkę, jak jest grzybowe ciało. A nie, dobra, to w sumie on powtarza to samo, co wcześniej. Z jakiegoś powodu mamy obrazek z Proper Mushroomem. Mimo, że jest dalej o tym dziale, co się z niego wyszczęwujemy. To chyba jakiś błąd. Raczej nie sądzę, że on miał w tym momencie gadać coś o Proper Mushroomie. A dobra, to jest ten etap, który kojarzę, bo mój kolega Janek z niego grał. Co musimy właśnie wyszczęśliwywać się taką armatą. No nie, Pile Driver i Micro Gumby. A jestem małym Mario. O Jezu! To było blisko. No dobra, niech tamten skacze. Świetnie. Uwaga na Fuziego. Mam nadzieję, że te wszystkie kupy to są takie zwykłe, bez rzucania jakimiś młotkami. Innymi bzdetami. Okej. Wall jumpy zawsze w cenie. O dziwo tutaj żaden drug nie był Pile Driver Micro Gumbą. A chyba nie to mieliśmy zrobić. Swoją drogą moglibyśmy wlecieć tam w szparę na lewo tego Nipple Planta i tam utknąć? Nie wiem. Wolę tego nie sprawdzać. A być może byśmy go po prostu pokonali w tym momencie i tak.
O Jezu, kolejne Pie i Micro Gumby, uwaga. Najważniejsze, żeby skoczyły w przepaść. Okej. Co prawda nie umrę od tego, ale... Może przynajmniej my też nie umrzemy od nich. Niestety to nie jest jeszcze ich koniec. Już myślałem, że dotknę tego Nipe Planta. O mój Boże. Tylko uwaga, szybko, bo kolejny... Pie Drive Micro Goomba. I też widzę, że dopóki nie dotkniemy jakiegoś bloku, albo nie wylądujemy, nie możemy ruszać się w ogóle Mario w powietrzu. Także trzeba uważać. Ktoś tu wychodzi? Nie? Okej. Wiecie, przydałby się jakiś power up. Taka fajna rzecz, kojarzycie? Jak ja mam na tobie wylądować? O, spoko. Myślałem, że możemy wejść do tej złotej rury, bo taka ładna i jest blok przy niej, ale wygląda na to, że jednak nie. Okej. Boże. Aha, bo tutaj mamy zejść. Dobra. Myślę, że są tu jakieś power-upy. No tu proszę, nic jednak. Checkpoint. Może zobaczmy najpierw, co jest na górze. Więcej wspinaczki, co? Ja się właśnie zastanawiam, co to za dźwięk. Niestety żaden pozytywny. Jakiś power-up może? Ta. Jeszcze mamy tych wrogów. Jakaś tajna rura, co? Może jednak nie? Czemu w ogóle blok sam się wybił na moich oczach? Dziwne. Dalej nie ma żadnego power-upa. O Jezu! To zakładam, że te fuzji nie możemy ich zranić, co? One za to mogą zranić nas. Nareszcie! Wow! Nie! O Jezu. Dobra, na szczęście nie ma tutaj przepaści. To znaczy jest, ale bardzo daleko od nas. Dobra, pośpieszmy się, bo czasu nie ma dużo. Super. No to był długi poziom, ani słowa. Ale się udało przeżyć. Ledwo, ale przeżyliśmy. Dobra. Dobra, w każdym razie, no to wspinamy się. Pamiętam, że w oryginalnym Super Mario Bros. Też najpierw byliśmy w takim Gazlandzie, a później lądowaliśmy w chmurach w sieci 5. O Majo, no proszę, co za niespodzianka! Udało ci się dostać do Chmurko-Grzybolandii dzięki tym długim pnączom. Super fajnie, teraz do roboty, hydrauliku. Udaj się do zamku naprawić rury i kanalizacji. Znaczy zwalczyć wojska Bowsera.
babcie i powodzonka. Dziełki. Oj. I teraz trzeba uważać. Jak pamiętacie, być może w poprzednim odcinku na początku tego świata zostałem od razu zaatakowany przez te Lakitu. Udało mi się zabić jedne Lakitu, ale właśnie te drugie mnie potem zabiły i uciekły. I to były te, zakładam. Aha. Czemu nie zgarnąłem tego żetonu? Nie wiem. Ale okej. Udało się nam dokonać zemsty. To teraz pora na zwykły poziom, bo akurat Lakity były w tym samym miejscu. Co ta chmura taka? Nie wiem. Okej, dziełki mogło za ścianę tutaj, bo byłoby znacznie gorzej z nami. Gdzie się podziały te kule ognia? Nie wiem. A teraz już lecą. Czemu wtedy nie leciały? Nie wiem. Przydałby się jakiś powietrzny power-up, co? Mógłbyś przestać idealnie być ze mną na tej samej wysokości? Trochę mnie to krępuje. Okej, uciekajmy stąd może. O Boże. Uwaga! No te bumerangi są nieprzewidywalne. Ale okej, mamy power. Siemasz. Majo, zdobądź szybko ten power-up. Dzięki niemu będziesz w stanie po wciśnięciu klawisza strzelania wznieść się wysoko, a potem używając klawisza strzelania powoli opadać. To jest bardzo pomocne. Okej, dziełki. Klawisza strzelania mówicie, czyli... Czyli chciałbym teraz po prostu biec, tak? Czy mam klawisz strzelania, klawisz biegu? Nie, Mario sam będzie i tak... to robił. No cieszę się, że nareszcie mamy propeller mushroom, aczkolwiek... Nie jestem fanem tego, że jest pod tym samym klawiszem co bieg. No bo jak widać w tym momencie co chwila on mi sam podskakuje, Mario. Nie wiem jak to jest rozwiązane w tych New Super Mario Bros. Bo w nie nie grałem, ale... Idealnie mi się wydaje, żeby po prostu na klawiszu w górę się odpalał taki propeller mushroom. Byśmy mogli normalnie wtedy biec i powiedzmy po skoku w powietrzu nacisnąć klawisz w górę i voila! Mario wykonuje ten skok tym propeller mushroomem. A tak no to jak widać trzymam klawisz biegu cały czas, Mario sam podskakuje. Chociaż i tak widzę, że jest to bardzo użyteczne. Wreszcie mamy jakiś power-up, który nam pozwala gdzieś się dostać wyżej. Bo tak to nawet Raccoon Mario i Tanuki Mario nam nie pozwalały na to. Także no mimo wszystko pewnie chcemy jak najwięcej. Jak najdłużej zachować ten power-up. Okej, 5-4, domek w chmurkach. No, muszę przyznać, fajnie się z tego korzysta. Pięć, tylko nie spadli. Dzięki za radę, bardzo użyteczna. Myślałem przez chwilę, że to autoscroll, ale jednak nie. Już mieliśmy w poprzednim świecie 2 autoscrolle z jakiegoś powodu. Chociażby bardziej pasowały właśnie do takiego powietrznego świata. Ale kto wie, może jeszcze będą jakieś. Oby nie. Nawet chyba nie ma po co wybijać bloków, bo chcemy zachować tego propeller mushrooma. Szczególnie, że mamy mega twompy. Twampy, czy jak się one nazywają. O, tak, na pewno chcemy zdobyć ten przełącznik, tak? Dzięki niemu przed śmiecią zganiemy kilka monet. Wow.
niezwykle użyteczne. Dobra, Majo, nie, serio, nie wyląduj na tym. Dobra. O, no i oczywiście z takim Propeller Mushroomem, no to możemy z łatwością ominąć tych wrogów. Tak bardzo, że przez chwilę nawet nie wiedziałem, gdzie jestem. Tylko że gdzieś tam nad ekranem. O nie, no te spajni są groźne. Przy nich Pile Drive Microgumby są bardzo powolne. Bo jak widać skaczą one bardzo szybko, jak tylko jesteśmy w pobliżu. Dobra, lecimy sobie z tymi bullet billami. Bullet bille tak sobie myślą, wśród nas jest szpieg. Chwila, bo nie wiem, gdzie ja teraz wyląduję. Oby nie na spajnim! Uff. Ledwo, ledwo. Ale się udało przeżyć. Te kulownie lecą tak wolno. Z tego co widzę, jak są wysoko te kulownia, to się despawnują. Bardzo dobrze. Coś tu było? Stałem na czymś przed chwilą. A są tu jakieś bloki, dobra. A dobra. Myślałem, że to jest na zasadzie, że mamy użyć Propeller Mushrooma, żeby stąd szybko wyskoczyć. Po zdobyciu tych gwiazdek, ale jednak nie. Majo sobie przechodzi przed bullet bille, jak gdyby nigdy nic. Okej, 5-5. Czy możemy wpaść na tego lakitu? Możemy, w końcu. Okej. Trzeba będzie bardzo uważać. Musimy patrzeć, co jest nad nami. No, myślę, że Propeller Mushroom będzie tu dość użyteczny. Czy te laki tu rzucają idealnie w dół, czy próbują w nas rzucić? Chyba idealnie w dół rzucają. Dzięki Bogu. Tam widzę jednego lakitu w takim pechowym położeniu dla nas, bo jest bardzo wysoko. Właśnie, i może nas oszczeliwywać jak chce, a my jego nie. Spróbujmy w takim razie może tędy przejść. Okej. Udało się. Teraz tylko gdzie jest skrzynka? Tutaj. Szkoda byłoby w tym momencie spaść, przepaść, prawda? Okej. Co my tu mamy? 5-6. Szybkie spadochciowanie. A możemy pozbyć się od razu lakitu? Albo on nas się może pozbyć. Bo jeżeli to jest ten etap, o którym myślę, to raczej nie ma i tak znaczenia tam Propeller Mushroom. Wolałbym właśnie już na lakitu mieć w tym momencie. O Jezu. Dobra, tutaj wygląda jakby było nieco łatwiejsze, no bo mniej jest lakitu, a więcej standardowych kup. O Boże. Dobra, teraz trzeba być ostrożnym. Na szczęście spajni widzeń ignorują kolizję z tymi platformami. Co oznacza, że nie wylądują te spajni tak na tych chmurach obok nas, tylko lecą dalej w dół. Gdzie to jest? Dobra, widzę już błysk tego. Kolejny Propeller Mushroom. No więcej, dajcie więcej. Czemu nie? Dobra. 5-6. Szybkie spadochciowanie. Mamy bardzo specyficzny poziom zamiast zwykłego zamku. Fajnie, że obrywałem na sam start. Mamy taki lot właśnie. Nie nad kukułczym gniazdem, tylko między tymi wszystkimi kolcami. Z bardzo fajną muzyką.
Nie, czy on naga tylko tutaj, w tym etapie, czy gdzieś jeszcze? Niestety mamy przerwę w tej muzyce, no bo mamy bardzo mało czasu na ten poziom. Zakładam, nie da się przejść tego etapu bez tego czasu, żeby nam zagrał, że o, kończy ci się czas. Okej. Z tego co wiem, to te wszystkie kolce lecą też własnym torem. Jakbyśmy na przykład na ścianie się teraz zatrzymali, to one lecą tak dalej sobie. Bez względu na to, gdzie jesteśmy. No ale twórca, zakładam, po prostu chce w tym momencie, żebyśmy... Oj, tutaj jakieś gwiazdki. Żebyśmy od razu skoczyli, mniej więcej lecieli z tymi wszystkimi kolcami. O Boże, ta walka z Bum Bumem była straszna. Ledwo udało nam się przeżyć. Pozostaje tu tylko uczcić, skacząc w przepaść. Nie no, dobra, możemy. Dobra, to było 5-6, tak? Co my tu mamy? Tu jest jakaś blokada jeszcze, więc na razie nie. Tu mamy 5-11, zapamiętać to, żebyśmy wiedzieli, który to był etap. Grzybko, domko, chmurek. Grzybko, domko. A, dobra, wiemy, o co tu chodzi. No i bardzo ładnie. Dobra. Tu możemy sobie stanąć po prostu, zakładam. Sam zamek to było 5-6. 5-7. Szczelatory pancerne. No wow, dostaję grzyba, wow. Świetny power up, dziękuję. To sobie możemy to wykorzystać, zakładam. Oberwiemy. Weźmiemy od razu grzyba, żeby mieć trochę iframesów na chwilę. O, ledwo się udało skoczyć na tego lekitu. A, no w sumie pamiętam, że w oryginalnym świecie 5 w Mario Forever była też taka zabawa z platformą. Musieliśmy nadążyć za platformą. Chwila, bo nie widać tej platformy prawie w ogóle, bo tyle jest chmur. No dobra. Już niestety grzyba nie zdobędziemy. Żegnaj grzybie. Mam nadzieję, że nie oberwiemy teraz. To... Dobra. Ojej! Przynajmniej miło, że dostajemy tyle power-upów, co? No i tu trzeba będzie nadążyć. Mówiłem, że nie było na razie autoscrolla. Czy to nie można by powiedzieć, że to jest w pewnym sensie autoscroll? Musimy i tak czekać na platformę. Nie mamy nic innego do roboty. Więc może nie do końca autoscroll, ale... Aha. Bardzo mi się podoba, że mamy Billa, który nam blokuje drogę. Aha. Oj, musimy się bardzo pośpieszyć tutaj. Od razu też skaczemy na kupy. Skąd Garzma wiedzi, że akurat ma skoczyć od razu na kupy? Pff, cóż. I tutaj bierzemy grzyba, przyda się. Oberwałem tutaj niepotrzebnie. Nie zauważyłem przez chwilę właśnie tego przeciwnika. Okej.
No ja uważam osobiście, że za dużo jest w tej grze tych chmur na dole ekranu. Strasznie ograniczają widoczność czasami tych wrogów. Te właśnie jeżowce na przykład, nie zauważyłem ich przez chwilę. Szczelatory pancerne to było 5-7. 5-8, kolejny zamek, już drugi. No w poprzednim świecie nie było żadnego zamku z tego co pamiętam, więc tu rekompensują to. No i też pierwszy zamek tego świata piątego to... nie nazwiemy chyba tego zamkiem, to było spadanie przez chwilę. I potem koniec poziomu. Żadnej walki z bossem czy coś. Aha. Nic tu nie ma. Power-upów też nie, bo po co? Mogę wyłączyć to, ale po co? No, za chwilę się dowiemy, co? No dobra, to już nie są flamethrowery, tylko po prostu blastery. Boże. Okej. Checkpoint. Świetnie. Oczywiście bez power-upa, bo co ty jesteś jakiś frajer, co potrzebuje power-upów? No dalej nic, dalej nic. Za chwilę jak będę skakał, to będą nagle 3 bazy bitu. A, dobra, kojarzę ten moment, bo widziałem zarówno Janeksa, jak i Super Kotek grali. Mamy zjechać w ten sposób. O Jezu. No to w sumie można powiedzieć w pewnym sensie gra logiczna. Chyba można tak powiedzieć, prawda? Tak mało czasu już mamy? Okej. Czy mieliśmy po prostu tyle czasu na tamtą pierwszą sekcję, a na tę sekcję mamy mniej, nie wiem. Jest tu jakiś twomp? O! Bycie małym ma korzyści. Jest. Okej. O Boże. No jesteśmy mali. O, to one zawracają. Te kolczatki muszę uważać. Okej. Chyba jesteśmy w tym momencie nieśmiertelni, jak już zdobyliśmy klucz, ale nie sprawdzam tego. Sorry. O, no i super, odblokowaliśmy dalszą drogę. 5-8.
No i mamy 5-9. Chmurko skakanie. O, ten Toad nam macha. Siema, siema. Oby to nie było chmurko zabijanie się. Czy ja coś mówię? Weźmy może... Mamy aż 5 Rakun Mayo. Weźmy w sumie Rakun Mayo. Przyda się, zakładam. Zabić najpierw tego Billa zawsze. No, dobra, uzyskaliśmy jeden one-up, jej. Tu wiemy, że nie ma nic. Gwiazdki, nie mieliśmy w ogóle okazji ich wydać w tym świecie na razie. Jeszcze. Cóż to za bossy? Mam nadzieję, że to nie są Bitut Bro jak Mario Forever, że rzucają tymi burakami, co niszczą Big Bloki. Przez to giniemy. Aha. Fajnie. Dobra. O, koniec poziomu. No łatwy nie był. Ani słowa. Masa wrogów czyhających na nasze życie. Jeszcze dużo skoków nad platformami. No, mamy tutaj nasz cichy zakątek. 5-10. Z tego co pamiętam, bonus to było 5-11, tak? Jak kiedyś się rozglądałem, to bodajże gdzieś na dole są takie przypadkowe kropki. Nie wiem, czy teraz je znajdę. Chwila, bo tu jest początek świata. Gdzieś tak na dole, a nie pamiętam gdzie. Może jednak mi się tylko przewidziało. To zaraz wracam. Nie, dobra, nieważne. Nie na dole, tylko tak bardziej na prawo. Tu są jakieś przypadkowe żółte kropki. Są bardzo daleko. I nie sądzę, żebyśmy się mieli do nich dostać. Więc nie wiem. Wygląda na to, że chyba nie ma tutaj żadnego tajnego etapu. Jakby jednak był, no to śmiało proszę powiedzieć. Weźmy może jednego Fireflowera. Majo, proszę, pomóż nam! Stawki Bowsera atakują naszą krainę. No tak, wiem o tym. Tak, klikam przy cutscence, czy da się jakoś zgliczować ją i że mają... Nie łapie się linę i się coś psuje.
Dobra, nie wybijajmy bloków, jakbyśmy oberwali, to może będzie na zasadzie jakiś power-up. Boże. Dzięki Bogu, że te big bloki padają pod naporem kuli ognia. Dziwne trochę, ale no nie będę narzekał. Dobra, strzelamy, jeszcze raz strzelamy. Bo widzę, że jest masa wrogów. Da się jakoś odróżnić, które biblasty strzelają tymi samonaprowadzającymi się bilami, a które tymi zwykłymi? Chyba nie. No bo są też czarne. Przynajmniej widzę, że większość tych bili jest jednak normalnych. No tak, to raczej nie jest koniec poziomu. To byłoby za proste. Może aby to był pierwszy airship? Co tam? A, dobra, to już wiemy o gdzie. O tym, że jest działo. Dobra, tu możemy wylądować, zakładam. Chociaż... Nie, zaraz, bo przecież w tym momencie utykam tutaj. Wow! Super. Super design, czy coś. Nie, no czasami mnie bawi ta gra. Może powinno być takie działo, co każdą taką sekcję, co? Żebyś nie mógł właśnie utknąć tutaj. Też trochę moja wina, nie mówię, no ale to bez przesady. Czemu ja mogę tutaj utknąć w tym momencie? Nawet nie mogę się zabić w żaden sposób. To ja zaraz wracam. Muszę czekać, aż skończy się czas. Chyba że jest jakiś trik, żeby się stąd wydostać. Z propelem mushroomem dałoby się, ale... Tak normalnie, czy z Raccoon Mayo, ale nie z Fire Mayo. No to cóż, zaraz wracam. No dobra. Raz jeszcze. O, statek nam uciekł. Trzeba go będzie dogonić. Mam nadzieję, że nie będzie tego błędu, że on uciekł w takie miejsce, że nie da się go odzyskać. Chyba jest taki błąd w tej grze. No niestety w Super Mario Bros. 3 też uciekał. Gdzie on teraz polas? No przecież go dotknąłem. Dobra, nie ma sensu go tu gonić. Czy on tak będzie krążył tam, dopóki nie podejdę? Gdzie on teraz jest? A, dobra, już wiem gdzie. Dobra. Myślałem, że mam checkpoint czy coś. Ale dobra. To ja zaraz wracam. Dojdziemy tam. Dobra, jestem. No właśnie, czy ja by nie miałem tutaj checkpointa już? Nie wiem. Dziwne. Teraz tylko problem z pokonaniem tych wrogów.
O Jezu. Dobra. Świetnie. Nie, znowu będzie tak, że nie będę mógł wejść tam na górę. Nieważne, okej. Fajny sposób wybijania grzybka. No dobra, tu jest kolejna armata dla nas. Pamiętać, tak zawsze wybić, żebym mógł jakby co łatwo tu wrócić. Czyli nie bawić się za bardzo z tym wszystkim. O Jezu. Dobra, niech tam zostanie to. Źle. Dobra. No. Skąd miałem wiedzieć, że akurat podskoczy? Nie wiem. Dobra. Nie. Chwila, bo już jestem małym Mario. A chwila, bo w tym momencie jak pójdę i tam będzie jakiś power up, to mogę utknąć. O, dobra. Bo ponieważ w tym momencie byłbym duży i bym nie mógł tak sobie wyskoczyć tutaj. Zakładam, że aż tak daleko twórca nie chce, żebyśmy strzelali tym. Okej. Kolejny checkpoint, super. I Fire Flower, jej. Okej, chyba lepiej się tutaj trzymać, nie gonić tego bum buma, w sensie no... Czy wy widzicie te wszystkie piły? Bum bum. Dobra. Dobra, już raczej będzie gładko. No, możemy sprawdzić nietykalność. No, jesteśmy nietykalni. Już w tym momencie. Gratulacje, pokonałeś mapę. Jej. No powiem, nie powiem, była dość trudna. Na pewno trudniejsza niż poprzednie światy. No ale to w sumie zrozumiałe, no im dali dla z tym trudniej, prawda? No i pamiętam, że w Super Mario Bros. Też piąty świat był taki dość trudny w porównaniu do poprzednich. Tak czy inaczej, mimo wszystko grało się przyjemnie. To byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, pora na pakiet, pozdrawiam te osoby. Pola Kurczaba, Wojta, Zadoso, Domagała, Dejpej, Wasiatwa, Nuevi, Filipeso, Games, PKKPS, Nelson X, Fish, Czyczak, bez nazwy, Żupolny i Pomidor, Lemix i Pomidor, Kos, Game, Piotr, YouTube, Nichoa, X-Heme, X-Kanestyczny, Nacista, Kupszyl, Market, 12, Kask 11, Bartek, ADM, Explaki, Baczy, Fire, Proyoshi, 14, Ja26, Szymecze, Premium, Games, Damno, Demus, Sapenio, Tomek 899, Bandek 06, Fibusta, Muś, Mario Forever, Toksycznie Baka, Captur, Adam Zysk, Mastercard, Kaloryfer, Majosia Fox, Zosia Z, Miki 11, 678, Fik Polska, Iwsiek, Banner, Smaker, byłem Kenzo, Kecik 89. No oczywiście przejdę też pierwszy poziom tego świata, żeby się zapisało. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!